2 miesiące temu rzuciłem dobrze płatną pracę, stabilność i multisporta na rzecz tego. Bo wiesz, to nie jest tak, że ja nie lubiłem swojej pracy. W zasadzie to bardzo ją lubiłem i chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak wygląda nasz taki zwykły dzień w vanie, a przy okazji opowiedzieć o tym, dlaczego obydwoje postanowiliśmy rzucić stabilność i zamieszkać w samochodzie. My jesteśmy już po kawce i śniadaniu, ale jak możesz zobaczyć, po tym bardzo smutnym koszyczku kończą nam się owoce i warzywa, więc zabieramy Cię dzisiaj ze sobą na zakupy. Mamy nadzieję, że uda nam się je zrobić w pobliskiej wioseczce rybackiej, ale jeżeli nie, to pół godziny stąd jest miasto i tam na pewno są supermarkety i wtedy pojedziemy razem do miasta. Żółw tam idzie! Żółw! Chyba go trochę przestraszyłam. Idę, żeby mógł sobie spokojnie przejść. Żółw! Żółw! Co ja miałam mówić? Słuchajcie, ostatnim razem mówiliśmy o tym, że w tej podróży kozy na drzewach. I wielbłąd. Kozy na drzewach. Piękne. Próbuję sobie w głowie poukładać, co się właśnie wydarzyło. O czym ja to? W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że ta podróż to jest podróż, która ma dla nas dwa wymiary. Bo pierwszym wymiarem oczywiście jest zwiedzanie Maroka i eksplorowanie tutaj wszystkiego, ale tym drugim jest to, że chcemy więcej mieć kontaktu z ludźmi i mniej się gapić w telefon. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy rzeczywiście ktoś z Was też postanowił podjąć się tego wyzwania i trochę jednak ograniczyć social media na rzecz bycia i nie marnowania tego czasu aż tak bardzo. Mi generalnie się dużo lepiej żyje. Jestem dużo bardziej uważny i mam więcej przestrzeni w głowie. Zaczęliśmy wyłączać w ogóle Wi-Fi w vanie. Po to, żeby nas nie korciło, bo nawet jak się otworzy automatycznie jakąś aplikację, to tak nic nie da. To się nie załaduje. Bardzo jesteśmy ciekawi, tak jak już mówiłam, czy ktoś z Was też się tego podjął. Jeśli tak, to napisz w komentarzu, to na pewno będzie nam raźniej w tym. I do zobaczenia za chwilę. Jest targ i musimy jechać do miasta, ale jest też tłum. Jest to dla nas niesamowite, że dosłownie jedną plażę dalej mamy pusto. całkowicie dziki teren i mamy wielbłądy i kozy. Tutaj też są, ale wszystkie są przywiązane. No i ciszę, a tutaj jest full ludzi, no i tu już jest dużo mniej nasz vibe. Robimy zakupy i wracamy do siebie. To były trochę droższe zakupy niż wszystkie zakupy, które robiliśmy do tej pory, bo za malutkie banany, 2 pomarańcze, 3 marchewy, dużą cukinię, 4 ziemniory, 1 cebulę i jeszcze do tego 5-litrówkę wody i chusteczki. Uciekające pomarańcze. Zapłaciliśmy 54 dirhamy, co daje nam ile złotych? 22 zł. Nie jest to jakaś zawrotna cena, aczkolwiek w supermarketach na pewno kupilibyśmy to taniej, ale nie musieliśmy spalać paliwa jadąc do supermarketu, więc w sumie i tak git. Dodatkowo kupiliśmy w drugim sklepie jeszcze pieczywo. Mamy tu 2 chlebki i 1 msemen. To Czyli jest taki naleśnik. naleśniko-placek pszenny, który ostatnio kupiliśmy i był bardzo dobry. Więc myślę, że teraz też będzie. I to jest gorące. Miejsce honorowe. Słuchajcie, my tak narzekamy, ale tak naprawdę to nie narzekamy, bo to i tak wszystko są bardzo niskie ceny, Tak. bo jest tutaj tanio. Ale o tym będzie inny odcinek. Będziemy mówić o cenach bardziej tak dogłębnie, ale to po prostu nie dzisiaj. Jeszcze wodę sprawdziłem, bo nie wiem, czy mamy. A jeśli nam się teraz skończy, to trochę lipa, bo będziemy musieli znowu wyjeżdżać z tej miejscówki pięknej. No, dobrze, że sprawdziliśmy, bo nie ma, więc tak czy inaczej musimy jechać szukać wody. Także zaraz będzie szukanie w internecie, skąd wziąć wodę tu w okolicy i pojedziemy się jeszcze napełnić. Jesteśmy głodni. Ej, dobry. Słodki jest. Słodki jest. No i zjemy chleb, jadąc tam. Zostawiłam buta. Te drzwi to jest nasz vanlife'owy Nemesis. One są super, chyba że się zaczynają otwierać w niekontrolowany sposób. I piszczą. Po 3 latach w końcu nasmarowałem w nich zawiasy, więc już nie trzeszczą przynajmniej. Koniec głupiego gadania, początek jedzenia i jedziemy.
Poszczęściło nam się. Tym razem mamy kran, na który da się nakręcić końcówkę, więc nie będzie trzeba go trzymać wciśniętego na kranik. Napełnianie wody to nie jest nic skomplikowanego. Mamy kranik, na który nałożyłem końcówkę. Wpinamy się. Druga końcówka do środka. I napełniamy. I lecimy. Upinamy się ze względu na ciśnienie wody i Bartek będzie sprawdzał, czy drugi kranik ma lepsze. No! Przyjechaliśmy na nasz spot z powrotem. Się okazało, że nasi sąsiedzi, którzy dołączyli dzisiaj w nocy, postanowili wysypywać swoje resztki jedzenia centralnie przed tym miejscem, gdzie my wcześniej staliśmy, gdzie rozkładaliśmy sobie koc. Więc przesunęliśmy się w inne miejsce, dosłownie, nie wiem, 5 metrów wcześniej, ale tutaj musimy posprzątać najpierw pobite butelki i butelka po wodzie, bo ktoś sobie postanowił taki prezent zostawić. Trzeba sprzątać swoje śmieci. Się staje na miejscówkach, bo jak się nie sprząta swoich śmieci, to później ktoś musi sprzątać twoje śmieci. Idę robić jedzenie. Dzisiaj będziemy jedli sos szpinakowy z śmietanką wegańską przywiezioną jeszcze z Polski, fasolką i z tymi naleśnikami, które kupiliśmy wcześniej. Robię coś w miarę na szybko, bo jest już godzina 18. Za pół godziny zachodzi słońce i chcielibyśmy sobie podczas zachodu słońca zjeść nasz obiadek, a też nie ukrywamy, że jesteśmy mocno głodni i to też na pewno wzmożyło nasze wkurzenie na sytuację. No ja gotuję, a Bartek sprząta. Nie nasz syf. Przynajmniej sobie siądziemy w czystości. Na poprzednich wyjazdach vanem pracowaliśmy obydwoje na etatach. Efekt był taki, że za dnia siedzieliśmy przed kąpem, a na patrzenie się na widoczki pozostawał nam tylko wieczór. Zwiedzanie okolicy czy załatwianie spraw trzeba było odkładać na weekendy. I weź się skup na pracy, kiedy na dworze gorąco, a ty stoisz nad wodą. Ani nam się to nie podobało, ani naszej pracy. Dlatego teraz, w momencie, w którym dla większości osób dzień pracy się kończy, to nasz się zaczyna. Wieczorami jest tutaj chłodno, więc wolimy korzystać z dnia, a wieczorami siadamy do roboty. Pracujemy obydwoje jako freelancerzy i dzięki temu, że pracujemy zdalnie, to możemy sobie pozwolić na to, żeby wybierać czas pracy. Ma to niestety swoje minusy, takie jak to, że musimy się sami pilnować i być swoimi szefami, no ale myślę, że jest warto. A tak poza tym to jest nasze najnowsze odkrycie, czyli tani marokański cynamon. Bardzo dobry, polecam. Dodajemy go do herbaty, którą ja teraz właśnie zaleję i zabieramy się do roboty. Daj nam znać w komentarzu, jak spodobał Ci się ten wspólny dzień spędzony z nami. I jeżeli interesuje Cię to, jak wygląda codzienność w vanie, spoiler alert, każdy dzień jest inny. Jeśli ciekawi Cię to, jakie jeszcze wyzwania nas czekają podczas tej naszej marokańskiej przygody, to zachęcam Cię do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał. Albo chociaż dać łapkę w górę. Dobranoc! Dobranoc.